Siemaneczko, Siemano, siemano. witamy Was na naszym kanale GDK Bracia Trenują. Jest z nami Marcin, którego już znacie z poprzednich odcinków. Witajcie. Jest Grzesiu, mój brat. I jest Damian. I jestem ja. Znajdujemy się dzisiaj na NPC. Wróciliśmy na tą siłownię, bo inaczej być nie mogło. Dzisiejszy plan treningowy wygląda tak, że podchodzimy pod maksy przy wyciskaniu na klatkę, na ławce. To jest Grzesia cel ogólnie, bo robi sobie nowy challenge, droga do 200 kg. Dzisiaj próbujemy 165 kg lub 170. Wczoraj miałem przedsmak na treningu, poszło bardzo dobrze, więc zobaczymy jak dzisiaj się to spełni, okaże. No zobaczymy ile wycisnę. A No. przy okazji, to już będzie tutaj Marcin prowadził resztę treningu, będziemy robić trening. Tak, myślę, że zrobimy ramiona. Chłopaki są ekstra zmotywowani. Mieliśmy rozmowę chwilę wcześniej z mistrzem świata w powerliftingu, Gustawem Hedlundem, jego dziewczyną Saną, przemiłą osobą. A Gustaw jest świeżo po zawodach w Sheffield, gdzie zajął 3. miejsce. Był bardzo blisko, żeby wziąć 2. miejsce, bo zaledwie 2,5 kg dzieliło go w całym trójboju od tego 2. miejsca, więc cały czas jest w niesamowitej formie, jeszcze wiele lat startowania przed nim, ale Gustaw no już udzielił pewnych porad Grzesiowi, także Grześ może rozwijać się. Na temat techniki oczywiście Tak, pogadaliśmy. w tym formacie. Też treningu siłowego. No dzisiaj popróbujemy faktycznie te maksy, troszeczkę trzeba się jeszcze poważniej rozgrzać, bo na razie trochę się pośmialiśmy. Dokładnie. I jak już będziemy po ławkach, to myślę, że zrobimy taki fajny trening ramion, faktycznie przyjemny trening ramion, popróbujemy sobie różnych urządzeń też, różnych technik, tak żeby się dobrze spompować. Myślę, że na końcu filmu też będzie widać różnicę, jak jesteśmy teraz jeszcze na zimno, tak, a co będzie później, że faktycznie te kable będą gdzieś tam wywalone na wierzch, także zapraszamy. Także zostańcie z nami i oglądajcie. Yo. Dzisiaj podejdziemy pod swoje maksy, tak jak Damian na początku powiedział. Mam nadzieję, że pójdzie to 165, bo będę smutny. Jestem mega ambitny i chciałbym to pokonać. Jak Ja trochę- czujesz ogólnie, że na samym początku? 60 kg to no, czuję, że będzie dobrze. Więcej mi powie już 145 na jeden raz. Ale jestem dobrze nastawiony i dobrze przygotowany dzisiaj. Dużo jadłem, naładowałem się węglowodanami, piłem dużo wody. Piłem dzisiaj sól nawet z napojami, żeby te mięśnie nowy miały trik. co jeść, żeby były silne, więc zobaczymy. No, mam nadzieję, że 165 pójdzie. Taka mała rada ode mnie też, gdy podchodzicie pod jakieś rekordy i chcecie zachować jak najwięcej siły w swoim organizmie, próbujcie złamać sztangę i trzymajcie to napięcie tej sztangi od początku do samego końca, jakbyście chcieli ją wygiąć, bo wtedy aktywujecie wszystkie mięśnie i ta siła naprawdę idzie, no jest to na pewno więcej do rekordu. 110 kg na jeden raz, zobaczymy jak to pójdzie, mam nadzieję, że pójdzie to miękko. Więc robimy szybko do dołu, lekka pauza i pyk do góry. To 35 już mamy założone. Ile ci dołożyć? Ile jest? 135. 135. No to trzeba dychę dołożyć. Po dychu. Dychu i to zostaje. 145 ma być. No i robisz twoją techniką. Jedziesz z tym. Ale mocno Grzechu. Mocno, mocno, mocno. I na mnie, na mnie, na mnie, na mnie. No dawaj, k***a, co jest? Nie wiem co jest. Może przez to, że wczoraj przymęczyłeś się. Nie wiem. Już to samo widzę. Robisz? 140. Jestem, no nie wiem o co chodzi.
coś nie twój dzień po prostu. No są takie dni, ale nie ma co się nie? Podjedziemy po te 160. No ale jak to 145 teraz wyglądało, to Chyba tragicznie. Ja No. się czułem tragicznie. odejdę mu z drogi, zejdę mu z drogi, bo mi przypierdzieli jeszcze i jedziesz z tym. Jedziesz tym. To. Dawaj, mocno. Dawaj, mocno, mocno, mocno. Mocno, dawaj. Było blisko. Not this time. Dobra, Damian leci. Jak dobrze liczę, to jest 150 na sztandze. Trzymasz to, kurczę. I dawaj, mocno. Ładnie idzie w dół. Ładnie, ładnie idzie. Dawaj, A, ładnie. Szło! To zrobiłeś to samo, co ja. Podobnie, podobnie. No i fajnie, bardzo, bardzo blisko. Ale poczułem ten ciężar, pierwszy raz takie coś miałem nałożone w ogóle. No to my idziemy pompować łapy. Sesja wyciskania skończona z półsukcesem, ale z fajnymi wnioskami. Zero sukcesu. Żartuję, dobrze, co? Głupi jakiś, no. I co, idziemy robić łapy, tak? Idziemy trenować ramiona, chłopaki mają fajne wnioski. Generalnie każdy, właśnie czy to jest potknięcie, czy nie, każdy trening buduje, każdy trening pozwala podejść do sprawy inaczej, przemyśleć coś. Dodatkowy kop do Tak, działania, ale przede nowa wszystkim motywacja. budować fajny plan, bo tutaj nie ma co rzucać się na głębokie wody, tylko trzeba wypracować, tak jak dzisiaj mieliśmy okazję z Gustawem porozmawiać, 10 lat pracy i to go dopiero zawiodło na najwyższe szczeble, tak. I dzięki temu jeździ na Mistrzostwa Świata, dzięki temu ma Mistrza Świata już zdobytego. Na razie skupiamy się na ramionach, do tematów ławy jeszcze powrócimy. Chłopaki nadal przeżywają, ale muszę ich zagospodarować. Rozmyślam, no. Zrobimy 4 ćwiczenia na biceps i 4 na triceps w ciągu godziny. Jedziemy z tym. Żeby nie mieli czasu gadać. Dobra, ciśniemy na ostro. Zrobimy sobie 2 stanowiska, tak jak tutaj jest. Jedno na liny, jedno na drążek. Będziemy robić curling, czyli uginania młotkowe na rozgrzewkę. Dzisiaj spróbujemy troszeczkę innych rzeczy. Rzadko robimy na maszynach. Zawsze jest wolny ciężar u nas. Tak jest, ale mamy do dostępu 3 maszyny. Wszystkie wytestujemy. Zaczniemy od 4. rzeczy, czyli od bramy. Na linkach 2 chwyty różne. Będziemy się zmieniać. 4 ćwiczenia po 4 serie w ciągu pół godziny na biceps i później na triceps podobnie. Także ogień, mam nadzieję, że łapy będą się nam palić. Zresztą zobaczycie różnicę. Po 4 Na ćwiczeniach. razie jest tak, Na a pewno będzie za wypoczujemy to. chwilę dużo, dużo lepiej. Technika, 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 nie? Więc tutaj, żeby ten łokieć był cały czas w miejscu. Ciężar jest lekki, więc nawet 20 parę powtórzeń, żeby poczuć tą krew. Łokieć troszeczkę. Do przodu? Nie, właśnie łokieć w jednym miejscu, tak? Czyli tak jak zaczynasz w tej pozycji, to on powinien gdzieś tutaj zostawać. Nie odrywasz go. O właśnie. O właśnie, bardzo ładnie. Tak, bo to pięknie lustra są tu ustawione, że można kontrolować pozycję ramion, ten łokieć, żeby nie uciekał, nie odrywać go. Cały zakres ruchu dokładnie. Od rozciągnięcia pełnego do prawie pełnego spięcia. Generalnie na lince i tak ten ciężar wyrywa. Cały czas waży tyle samo, więc nie ma takiej fazy jałowej jak na niektórych maszynach. Przetestujemy później 2 maszyny. Jedna jest Gym Lekko, druga jest Hammer Strength. I zobaczycie różnicę, bo w jednej z nich, nie będę teraz psuł opinii firmy, ale jest tak skonstruowana, że jest pewien moment, gdzie trzeba samemu faktycznie dopinać biceps, bo po prostu nie ma tam stymulacji żadnej, nie? Jest taki moment tej Tu maszyny. młotkową technikę, tak? Tak, tutaj sobie młotek robimy, To jedziemy młotki. będziemy się zmieniać. No, na tym samym ciężarze, później na drugie serie już sobie, czy na te trzecie, czwarte zmienimy na trochę więcej. We keep running fast,
coraz większy luz. Mam luz. Chodzi teraz. Że mamy coraz większy luz już przed tą kamerą, naprawdę już. Mam luz! Mam luz! Ja, to mam luz. No co, ciśniemy biceps dalej na maszynach. Mamy dwie podobne maszyny, ale innych firm, czyli Gymleko i Hammer Strength. Będziecie mogli też sobie porównać, jak pracują te maszyny. Tu jest ta właśnie, o której mówiłem, że przy tej górnej fazie koncentrycznej, właściwie tutaj jest jałowy ruch, tutaj niewiele ważą te sztabki już, bo akurat no, w tym miejscu już ten pasek się zawija wokół koła i tutaj trzeba sobie faktycznie jakby manualnie dopinać te ramię, żeby czuć cały czas stymulację. No tu jest bardzo ciężko, tu jest coraz lżej, więc tutaj po prostu musimy dopinać, żeby cały czas ten mięsień pracował, nie? Natomiast przy tej drugiej Hammer Strength jest troszeczkę lepiej, ale potestujemy. No to co, lecimy na kolejne ćwiczenie. Ostatnie ćwiczonko na biceps, czwarte ćwiczenie. Marcin nas zaprowadzi, bo nie wiem do końca gdzie mam iść. A następnie pójdziemy na ćwiczenia i będziemy robili tricepsa. Chodźcie. Póki nie mamy maszyny, to rozgrzejemy triceps. No panie, to jest jakiś cyborg. To jest ala francuskie wyciskanie. Dobrze powiedziałem, Marcin? Ala Dobrze francuskie? mówi, dać mu wina. Tak, no maszyna jest tak skonstruowana, że nie trzeba się szarpać z hantlą czy ze sztangą, tylko po prostu jest już tak, że siedzisz w tej pozycji co trzeba. Dostajesz ten pałąk, dostajesz dosyć dużo momentu tutaj ruchu, gdzie można dopasować do siebie, do długości ramion, także każdy z nas powinien tu się komfortowo czuć. Ale tamtą maszynę też chcemy, nie? Najpierw jeszcze skończyć biceps, także będziemy okupować dwie. W ogóle fajna maszyna. Masz kontrolę po prostu nad ciężarem, nie to tak jak z wolnym ciężarem, gdzie gdzieś ta jedna sztanga może nam uciec. Tu można jednorącz, oburącz. Ja robię oburącz, bo po prostu mam ADHD i nie chce mi się czekać. Zobaczcie jak wysoko ma łokcie, gdzie to jest bardzo ciekawe. No jest pełny zakres, pełny zakres. Od pełnego wyprostu do pełnego zgięcia. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Maszyny Hammer Strength celowo stosują bardzo grube chwyty i to naprawdę działa, bo no są różnego typu techniki, na przykład w wyciskaniu wąskim uchwycie sztangi na triceps i też stosowanie grubego chwytu, takich nakładek na sztangę, bo to zupełnie inaczej wchodzi. I w tych maszynach na przykład to nie są oczywiście najgrubsze, tak jak w nakładkach mamy też chwyty, ale te chwyty robią robotę. Zupełnie inaczej czuje się praca mięśnia, jak ta dłoń nie jest tak zamknięta mocno, tylko faktycznie chwyta się na grubo. Naprawdę, polecam sprawdzić.
Zajebana maszyna jest. Zarąbista maszyna. Jak widać, pompa jest ostra. Napierdzielamy, dopiero połowa treningu. Chłopaki jeszcze tego nie wiedzą, ale zdradzę to wam. Także jeszcze nie uciekają, ale nie wiedzą, co ich czeka. Bardzo ładnie, bardzo dobra. Bardzo dobra maszyna ogólnie, bezpieczna, dołożysz dużo ciężaru, wiesz, że tobie się nic nie stanie. Chcesz, to odłożysz, naciskasz tutaj pedał awaryjny i odkładasz. I to jest właśnie maszyna, która ma wielki potencjał, naprawdę. Super. No pompa jest niesamowita, tutaj nie można oszukać. Ja odczuwam nawet już teraz górę klatki, barki, bo naprawdę ciężar jest mocny, a mimo to idziesz po to, idziesz. Słuchajcie, no nie ma co się przegrzewać, bo 3 ćwiczenia na triceps nam zostały, także jak tutaj mamy po 4 serie, to lecimy dalej już, nie? Z programu. Jestem spompowany. To jest on? Zaraz będę mógł mierzyć łapę Bicikami tu się poruszamy. z tym właśnie kolosem. Dobra, chodzi o to, że mamy taki pomysł, żeby tak właśnie robić teraz ćwiczenia wszystkie, a tak naprawdę Najlepsze ćwiczenie na tricepsa. generalnie robimy teraz dipy, po prostu po sobie, bez przerwy, kamera jest na statywie, nie będziemy się rozpraszać. To jest drugie ćwiczenie na triceps, tak, po prostu do maksa. Ja jestem trochę ciężki, więc tam mój maks jest 12, może chłopaki pewnie tam walną z 20, ale generalnie grzejemy to. Jedziemy z tym. Mamy 3 jeszcze dodatkowo. No tutaj nie ma jak oszukać, nie? Jeżeli trzymasz tą sztywną pozycję ciała, jeżeli te nogi są delikatnie właśnie z tyłu, żeby być troszeczkę na wyproście, to nawet klatka nie jest tak mocno zaangażowana, bo możemy to ćwiczenie robić w wersji też zaangażowania klatki. Jeżeli przeniesiemy środek ciężkości i nogi do przodu damy, to będziemy w większym pochyleniu nad ramionami, nad dipami i w ten czas będzie wchodziło jeszcze dodatkowo na klatkę, ale tutaj chodzi nam typowo o triceps, więc robimy nogi bardziej do tyłu. Grzesiu zademonstruje, on jest bardzo dobry we wszystkich technikach, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. I powolutku, pełny zakres. Cały czas tym samym tempem jedziemy. Na górze jest spięcie, ale niewiele się zatrzymujemy, schodzimy od razu w dół. Bardzo ładnie, to widać od razu, jak jemu ten triceps nabiega krwią, aż jest czerwone miejsce po obydwu stronach, obydwa ramiona. No i pięknie, przez cały czas trwania tego ćwiczenia świetne, dobre tempo. Widać, że jest walka, widać, że jest do końca. Super, super. Wzorcowo.
Myśl o tym, co robisz do góry. Ta faza do góry musi być wolniejsza. O tak. Jednak jak już siła ucieka, to umysł zaczyna działać. Tak. Trzeba kontrolować to. Jeszcze 5 zrobić. Zrób 2, ale w ten sposób, bo te 2 będą bardziej efektywne niż te 5 szybko. No a mi głowa, dawaj, nie? Działa. No jak Jednak trzeba to kontrolować, jednakże robili na ilość, to wtedy tak. Ale tu nie ma rekordów, tutaj jest praca mięśnia, tak? Czyli robimy. Dobra, ostatnia seria. 4. seria i zaraz przechodzimy na kolejne ćwiczonka. Ostatnie 2. Jedno izo zrobimy i jedno normalnie. Ostatnie ćwiczenie na triceps. Robimy liny, ściągania z góry, robimy jeden warkocz, obydwie dłonie, klasyka w pełnym rozciągnięciu, w rozszczepieniu tych lin i robimy jedno izo w różnych pozycjach, potestujemy sobie jak najlepiej korzystną i stabilną pozycję trzymać. Grzesiu teraz próbuje w ten sposób, na zewnątrz, bardzo fajnie to wychodzi. Generalnie myślę, że czuję ten ciężar. Ciężar jest całkiem spory, nawet się nie spodziewałem, że tyle tutaj będzie. Natomiast no, na koniec jest to świetne, izolowane ćwiczenie. My mamy już tak przepompowany triceps, że to chodzi już o Zgadza się. końcową pompę, o detale, o kompletne już zniszczenie włókien mięśniowych, także jedziemy z tym. Nie wiem jak się to ćwiczenie nazywa. Marcin, pomóż mi tu. Słucham? Ściągania wyciągu górnego linami, Czyli z ściąganie rozszczepieniem lin, oburącz, wyciągu górnego, linami, oburącz, z rozszczepieniem na dopompowujemy dole. z rozszczepieniem na dole. Ale najlepsze jest to, że ty masz mikrofon, kurwa, i on mi mówi, a ja powtarzam tu. Suflera też będzie słabo. Only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. No nostalgia. You're an echo in my head. Oh, nostalgia. Like a symphony of our memories. Oh, nostalgia. Don't you ever slip away. Oh, nostalgia. Like a symphony of our memories. Oh, like a symphony of our memories. Oh, like a symphony of our memories. Nostalgia. Don't you ever slip away. Oh, nostalgia. Like a symphony of our memories. Nostalgia. Don't you ever slip away. Oh, nostalgia. Like a symphony of our memories. Nostalgia. Bardziej szpiczasty, a tak to robię. To tu jakie? Patrz. Kto ma teraz kurwa bardziej? Znowu Marcin nas zabrał w wysokie góry, a jutro będziemy schodzić Dobra, w bólach. przed podsumowaniem, bo podsumowanie zrobimy na górze. Fajny trening, dobre tempo. Dziękujemy Ci ogólnie. Bardzo miło mi było Was gościć w ogóle. Również. Do zobaczenia za 2 dni. Właśnie. Robimy SSN, zawody powerlifting. Być może Grzesiu podejdzie znowu do ciężaru, który chciałby wycisnąć, żeby nie miał kaca moralnego, że się nie udało, bo taki jest proces po prostu. Natomiast podobało mi się z chłopakami, fajnie wyzwolić jeszcze dodatkową energię na te ćwiczenia. Z reguły nie zmuszam się do robienia 4 ćwiczeń aż osobno na bicep i tricep. Dzisiaj ze względu na nich, żeby im też troszeczkę pokazać rzeczy, zrobiliśmy 4 różne na biceps, 3 różne plus taka trzecia no, rozbita na 2, więc może będzie 4 też na triceps. Bardzo fajnie, no pompa już była praktycznie przy pierwszym czy drugim ćwiczeniu, bo tak żeśmy zrobili. Z wyczuciem, z myśleniem o tym, co robimy, z tym połączeniem mózgu naprawdę z mięśniami, to o czym mówił nawet sam Arnold Schwarzenegger często. Tego już bardzo rzadko, to można to spotkać już bardzo rzadko, ze względu na to, że ludzie
tłuką się muzyką i tak dalej, rozpraszają się sami, nie ma tak naprawdę myślenia o tym treningu, tylko jest takie trochę pompowanie na siłę. Chłopaków też próbuję uczulić, żeby może nawet nie liczyli tych powtórzeń, tylko po prostu skupiali się na pracy mięśnia, na drodze, jaki gdzieś tam to ciało musi przebyć, czy ramię, czy cały ty, jak robimy na przykład dipy, żeby nie startować za szybko, żeby cały czas No właśnie wyczuwać chciałem to to mięśnie. wspomnieć o tym tempie, nie? Żeby kontrolować cały czas tempo, gdzie już Tak. tam ta siła, dochodzicie do tego momentu, że siła wam już ucieka Tak. i za wszelką cenę chcecie ją to Tak, pociągnąć. jasne, ale to jest rodzaj oszukiwania Dokładnie. i tak naprawdę jaki mamy cel? Trzeba się szybko zastanowić, zweryfikować. Jaki jest cel tego trenowania, tak? Jaki jest cel tego ćwiczenia właściwie? Celem jest zniszczenie mięśnia, tak? Czyli nie ilość powtórzeń, tylko jakość Ta ilość powtórzeń. też służy ku temu, to jest jeden z elementów, które mogą służyć. Na tym się buduje całą objętość treningową, ale nie jest to konieczne za każdym razem, a ten sam efekt, albo nawet lepszy, uzyskamy dokładnym tym ćwiczeniem i długą, wydłużoną nawet pracą mięśnia, zwłaszcza odróżnić tą fazę ekscentryczną od koncentrycznej, tak? Czyli w przypadku dipów, żeby zrobić tak, żeby do góry faktycznie pójść fajnym, normalnym tempem, ale nie za szybko startować i później przy już rozciąganiu tego mięśnia całkowicie się wypuszczać, ale w takim kontrolowanym bardzo tempie. I znów do góry i w dół. Podobnie jest w bicepsach, tak samo. Faza koncentryczna, powoli, 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 powoli i odpuszczamy, ale też z pełną kontrolą, żeby nie tracić tego czasu, bo ten ruch właśnie negatywny czy ruch rozciągający tak samo albo nawet w większym stopniu wpływa na niszczenie włókien mięśniowych. Więc dlaczego mamy nie korzystać z tej dobroci? Bo przecież trening na tym polega. Jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, że nie przyszliśmy machnąć 8 czy 10 razy takim czy takim ciężarem, tylko przyszliśmy po to, żeby ten mięsień przepracować, a to wyzwoli nam budowanie tego mięśnia, tak? I to jest naszym celem, na tym polega kulturystyka. Chyba że robimy coś innego, powerlifting, albo robimy jeszcze coś innego. Prościej mówić, dla amatorów, takich jak my, chodzi Marcinowi o to, że zrobisz 12 powtórzeń takim tempem, a zrobisz 8 powtórzeń takim tempem Czy 6, kontrolowanym, nawet 5. to te 8 powtórzeń da Ci więcej niż te 12 szybkim tempem. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Bo chodzi o pracę mięśnia, chodzi o kontrolę i żeby wykorzystać tą całą drogę, zarówno w fazie koncentrycznej, jak i rozciągającej, żeby mięsień cały czas pracował i to Ty kontrolujesz, czy on tam pracuje, czy robimy na tylko ilość powtórzeń. Tak. Dzięki Marcin jeszcze raz za ten dzionek. Grzesiu tam za kamerę też kiwa. I dla Was też hejka. A my się widzimy na kolejnym odcinku z zawodów właśnie z tej siłowni NPC Gym, na którą idziemy w przyszłą niedzielę. Także oglądajcie, odcinek ten wleci w kolejną niedzielę, czyli za tydzień. Zostańcie z nami, pozdrawiamy, elo.